W ogóle nie było nic, nie? To były pola, nie? Więc wszystkie te budynki są przeniesione z innych okolic. Tu jest w tej chwili 45 budynków przeniesionych. Kilka z tych budynków to są takie, które ja odtworzyłem, bo mam taką starą książkę Budownictwo drewniane w Polsce. Są pokazywane tam takie różne przykłady starych budowli drewnianych, a ja, korzystając z tej książki, odtworzyłem kilka budynków. Czyli rozbierałem domy i ten materiał, z tego materiału stawiałem tylko troszkę w innej bryle. Ale większość to są budynki, które były zestawione 1 do 1. Czyli tak jak rozebrano, to z powrotem dokładnie tak samo złożono. Ty masz ogromny ogród botaniczny, agroturystyka, cała firma i tak dalej, a masz jeszcze siły i czas, żeby zajmować takie rekonstrukcje stare budynki też? Jakby... Ja mam taki sentyment do tej wsi, która była, nie? Ta wieś się zmieniła i ona już jej jakby nie odtworzymy. Ale to zwyczaje, jakie były, to możemy pokazać, nie? Czy jakieś, tak jak mówisz, artefakty, czy tego, to jak to wyglądało. Jak jeździłem autobusem do Warszawy na uczelnię, to wiadomo, te autobusy krążyły po tych wioskach, to ja patrzyłem na te domy takie stare, które były już opuszczone często i tak się właśnie zastanawiałem, ile tych różnych doli, niedoli w tych domach się działo i tego, a teraz ktoś to nagle zostawia i to wszystko niszczeje. Jakiś taki sentyment zawsze miałem do tego starego budownictwa. No a według mnie to później, jak to u nas się mówiło, zagierka, jak się rolnikom lepiej zaczęło dziać, to tą wieś zeszpecono bardzo mocno, nie takimi klockami różnymi, takimi nieforemnymi, no ale to zupełnie trzeba mieszkańców wsi też zrozumieć, jak to taka autentyczna sytuacja, jak przychodzi do mnie taka starsza kobieta tutaj i mówi do mnie, no tam mój syn zbudował dom murowany i takie w ogóle tutaj, takie, ale z tego starego domu to ma jakieś tam, zostały mu stare tam drzwi, coś, a ja tu widzę, ta babcia mówi, nie, a ja tu widzę, że pan tutaj tak buduje byle co, tak określiła, jak pan buduje tu byle co, to może się do czegoś przyda, nie? Więc kiedyś wsie faktycznie były drewniane w większości w tym rejonie, były dużo pożarów, było, takie to wszystko było biedne. I później przejście na tę formę murowaną, to było taki wielki awans. Ci, co mieli takie domy, to się czuli dużo lepsi, bogatsi i tak dalej. Stąd też ta wieś się też zmieniła. Kiedyś, jak też pamiętam, jak jeszcze w moich młodości, gdzieś na zabawie chłopak się przedstawiał tam dziewczynie, się poznawali, a on pytał, a gdzie ty mieszkasz? To on często mówił, ja w murowance, czyli w takim murowanym domu, nie w drewnianym. Nie? Ale te budynki stare, one najczęściej mają takie ładne bryły, takie bardzo zgrabne, takie po prostu, że się przyjemnie na nie patrzy i w ogóle to takie, może to po prostu takie u ludzi, którzy jak ja wychowałem się w takim domu, no to coś działa jak taki sentyment. Nie wiem, na czym to polega, ale tak. Kiedyś spotkałem taką w Skierniewicach osobę, która, taką panią prezes i ona mówi, pyta mnie, a skąd pan jest? Ja mówię, że jestem z Podlasia, nie? A ona mówi, z Podlasia? Mówi, ja tam byłem rok temu w takim niezwykle dziwnym miejscu, to mówi w ogóle jakaś taka, coś niesamowite, mówi do mnie, tam w ogóle wszystko, kury skaczą po stołach, koty łażą, gęsi między nogami, tam coś tego, kozy. I ja mówię, że to pewnie nazywa się Ziołowy Zakątek. Mówi, tak, mówi, to tak jakby się człowiek cofnął wstecz o ileś tam dziesiątek lat. Ja nie mówiłem w ogóle, że jestem z tego miejsca, ale tak pomyślałem, że jak ludzie mogą to miejsce odbierać, nie? Ale to była twoja wizja. Chcesz, żeby ludzie przyjeżdżali tutaj i poczuć taki klimat, jak było 100 lat temu. To był taki ogólny intencja. Ja jak zbudowałem pierwsze 3 budynki, to zauważyłem, jak ludzie właśnie
może na to się szczególną uwagę zwraca, jak przyjeżdżają na przykład ludzie, którzy domyślałem, że pochodzą gdzieś ze wsi i dla swojego młodszego pokolenia pokazują różne najprostsze rzeczy, takie dla mnie, które są oczywiste, bo tu się wychowałem i tłumaczą, jak to działa, jak tutaj, a dziadzio tak robił, a tam coś, a tego, nie? I pomyślałem, że to takie miejsce, właśnie tego jeszcze miejsca nie było, gospodarstwa, żeby to rozszerzyć, takie, żeby ludzie mieli jakby większą możliwość pokazywania, jak to kiedyś było, nie? Jak to życie wyglądało, nie? Na ten. To jest pierwszy budynek, który uratowałeś. Tak, to było 2007 rok. Tą działkę kupiłem w 2006 czy 2007 i od razu zacząłem tylko mówię, ten budynek był pierwszy. On był dość mocno zniszczony i wiele lat przejeżdżałem obok tego domu i on był, wydawał mi się taki piękny, taki opuszczony, zarosły bzami, krzakami, nieczynny już. No, jego historia w ogóle była bardzo taka długa i ciekawa. On jest przed wojną, to był budynek, w którym tu miejscowi Żydzi mieli sklepy z ubraniami w tym budynku. Po wojnie była tu szkoła, był tutaj taki klub rolnika. Później było takie pomieszczenie jakieś socjalne, gdzie jakiś takich na końcu był. Najdłużej urzędował ktoś, kto reperował buty. W związku z tym, że przed wojną tu miejscowi Żydzi mieli sklepy, więc zawsze jest takie, że oni mieli pochowane jakieś skarby w tym murach gdzieś, nie? Więc moi pracownicy, których zawiozłem, powiedziałem, że prawdopodobnie tu są skarby, nie? Ukryte. A to chodzi o to, żeby oni szybko to rozbierali, bo to było mnóstwo takich murów, piece takie bardzo dużo zakurzone, wszystko było takie, nie było. I jak przyjechałem później, jak im powiedziałem, że to najczęściej to w piecach takie skarby różne chowano i wchodzę za godzinę, a tam od sadzy tak ciemno, po prostu nie można w ogóle wejść, nie można, a oni po prostu rękami to wszystko tak, to co pewnie normalnie by robili w 3 dni, to co robili w 3 godziny, nie? Tak szukali tych skarbów. Nie? W pewnym momencie jeden z krzykiem tam coś złapał i próbował uciec, reszta go dognała. No okazało się, że to był taki pierścionek z odpustu, nie? Taki z blachy, nie? Bo dawniej w rogu budynku chowano na szczęście i na powodzenie, najczęściej chowano takie monety. I tu była moneta, ale ktoś jak się dowiedział, że ja ten budynek będę rozbierał, wyrąbał to siekierą i był róg podwaliny wyrąbany. Mieszkańcy mojej wioski, przez który przewoziłem ten budynek, te bale takie długie, śmieli się ze mnie, że próchno, że za mną próchno się tam sypie, jak to przywozimy, nie? Wiadomo, że te próchno się sypało, bo część tego było zepsute. To zostało wymienione kilka bali, ale później jak już ten budynek odtworzyłem, to faktycznie przychodzili i mówili, że szkoda, że nie został tam, gdzie był, że wystarczyło zeperować, że to jest taki piękny i tak dalej, nie? Ale tu na tym budynku wziąłem do tego przeniesienia takiego cieśle zawodowego i do tego cieśli dałem pomocników z mojej wioski. I oni byli wtedy jako pomocnicy, ale po tym zbudowaniu tego budynku ten cieśla poszedł sobie, a ci pomocnicy jego do dzisiaj resztę budynków mi składają, nie? Czyli szybko oni już pewną wiedzę mieli, przy nim się douczyli i po prostu już później sami mi to dalej składają. Mówię, do dzisiaj. Ja czułem trochę, że może mi się uda ten ośrodek rozwijać i bardzo mi zależało, żeby oni zostali u mnie, nie? Bo później ich jakby nie znajdę. I wymyślałem różne prace proste, jakieś takie aby po prostu, aby mieli tu cały czas zajęcie. I tak, że to praktycznie te 20 prawie lat cały czas coś składamy. No. Bo teraz uratowałeś 45 budynków. Razem tak, 45 złożyłem, ale żeby złożyć 45 to trzeba było rozebrać dużo więcej, ponieważ nie zawsze tak się da go złożyć, jak jest uszkodzony, ale też niektóre budynki, jak na przykład karczma, to składa się tak naprawdę z 3 normalnych budynków. Nie? Ten budynek, to zresztą on tam jest napisany plebania, bo to faktycznie była plebania, czyli tam, gdzie mieszkał ksiądz.
Ten budynek stał 15 km stąd i w okolicy tego budynku były walki powstańcze w powstaniu listopadowym i po prostu odłamki z tych walk jeszcze tkwią w ścianie tego budynku. Nie? Więc to jest naprawdę był budynek taki historyczny bardzo. Tutaj jest zachowane, tu mamy taki sklep też, tu warsztaty prowadzimy. Tutaj jest dużo takich obrazków, no bo tak faktycznie to wszystko, co było w tej plebanii, czyli to mówię, w taki budynek związany był z parafią. Tutaj mamy, tu była taka salka, gdzie uczyli dzieci religii. A teraz tutaj warsztaty prowadzimy dla i dorosłych, i dla dzieci. Nie? Jak to działa, że wy robicie własne warsztaty, a ludzie zapłacą, jadą tutaj, nocują i uczą się, jak działają żoły? Tak, no jak się je dobiera troszeczkę, jakie są zasady i po prostu tak, jeśli tu warsztaty na przykład robimy nalewkowe, no to mamy takie jakieś nastawy na ekstrakty takie i ludzie sobie dobierają, próbują zrobić nalewkę na przykład. Nie? A ty prowadzisz te warsztaty? No ja bardzo rzadko prowadzę dla takich grup często specjalistycznych, a najczęściej to robią oczywiście pracownicy. Mamy ten dział edukacji, tu pracuje 4 osoby, one cały czas mają co robić. Nie? Czasami jak się kupuje te stare domy, no to tam w tych domach, no mówię, niektórzy bardzo dokładnie posprzątają, zabiorą wszystkie swoje pamiątki, a niektórzy po prostu mówią, że proszę sobie to wziąć, albo tam się dopłaca. I na przykład tutaj jeden z domów to kupiłem dlatego, bo sam dom był nic nie warty, ale stało tutaj ta szafa i tam ten kredens taki i ja po prostu kupiłem ten dom, bo ci właściciele się zgodzili, że mogę wziąć tą szafę i ten kredens, nie? Bo one się bardzo mi podobały. Aha. To jest takie ciekawe kryteria. I czy zawsze był plan, że tu będzie takie wielkie agroturystyczne w starym stylu miejsce? Nie, plan był taki, że miało być 2-3 budynki. 2-3 budynki i ogród przede wszystkim, taki hobbystyczny ogród. A to później im więcej ludzie przyjeżdżali i mówili w porządku, my tu fajne miejsce i tak dalej, to zachęcało do dalszej pracy, nie? I to tak się właśnie samo jakby, że tak powiem, nakręcało, no. Tutaj mi takie typowe domy, nasze tutaj, to były takiej wielkości, nie? To były małe domy i mieszkały tu całe rodziny. Czy każdy z tych budynków są z Podlasia? Czy Tak, są to inny wszystkie, region? nie, wszystkie są tutaj z okolicy. I to jest ważne dla ciebie, żeby uratować lokalne kultury, a nie od innych regionów. No tak, ale przede wszystkim tutaj dominowało budownictwo drewniane, ponieważ tutaj w naszej okolicy nie było gliny i nie robiono pustaków, cegieł. Więc budowano z tego, co było, a było drewno. Więc w innych rejonach bardziej była cegła. Ale chodzi też, że żeby ten budynek rozebrać, to trzeba wysłać tam ludzi. Taka rozbiórka trwa często do 2 tygodni. Jeśli ja stąd muszę wysłać tych moich pracowników, no to trzeba, jeśli daleko, to musiałbym ich tam gdzieś nocować. A jak wiatrak przenosiliśmy spod Ciechanowa, no to tak, to był jakby koszt, nie? Większość to jest z najbliższej okolicy. Te gospodarstwo na przykład, to ja przeniosłem od jednego rolnika większość tych budynków. On był stary i... Tak, on miał niż 80 lat i ten rolnik miał tą stodołę, tą oborę, dom i twierdził, że był najbogatszy w swojej wiosce w latach 70. No i był tak bogaty, że wykształcił swoje dzieci i te dzieci wyjechały za granicę, on został sam. No i już nie gospodaruje i bardzo mu zależy, żeby te budynki zostały, żeby nie uległy zniszczeniu. No i mówi, że oddał mi bardzo dużo to, co miał w tych budynkach, różnych sprzętów. To był taki po prostu bardzo światły człowiek, nie?
tak był przywiązany, że wiedział, że tak to po prostu ktoś to rozbierze, spali jak kupi i tego, nie? A tak, żeby to jakby stało, żeby odtworzyć. Później się dowiedziałem, że przeniósł się, jak to posprzedawał, przeniósł się do miasta, tam pomieszkał ze 2-3 lata i zmarł po prostu, no. Ale mówię, to po nim zostało. No tutaj taka brona, no to mówię, to nie jest coś, jakaś replika czy coś co tego, tylko po prostu takie maszyny rolnik był w stanie sam zrobić do uprawy gleby i po prostu... No A kiedy to był budowany? No to jest na pewno między pierwszą a drugą wojną światową, podejrzewam, że to są chyba kołki dębowe, podejrzewam, związane jakimś łykiem z wierzby czy z czegoś. Tak, no ale to też wymaga, a tutaj to już drewna też bardzo stare, ale już zęby już są metalowe, nie? No takich urządzeń w tej chwili no, nie ma tego. To... No i tak ciągał koń po polu i wyrównywał jakby pole. Nie? Dlaczego mi się jakby to podobało bardzo, bo zobaczyłem na tym podwórku jakby swoje dzieciństwo, nie? Jak no tak wyglądały podwórka z takimi zabudowaniami. U nas tutaj na kolonii, gdzie my mieszkamy, bo to się nazywało Kolonia, kilometr od wioski, to bardzo długo nie było prądu. Ja jeszcze bez prądu się chodziłem do 3. czy 4. klasy, to założyli elektryczność. Po prostu no, taki był kierat do napędzania maszyn, jak to teraz służy do zabawy, jako taka karuzela dla dzieci, które się chętnie na tym bawią. No tak wyglądała kiedyś wieś. Ciekawa historia była z tą chatą białoruską, bo to był bardzo oryginalny budynek. Tam po tamtej stronie był spichlerz. To tak jak kiedyś ludzie no, mieszkali, że w domu był spichlerz. Chodziło o to, że zboże było tak cenne, że żeby nikt tego zboża nie ukradł, to było najpewniej, żeby trzymać je w domu. I tam na ścianie macie taki wyryte cyrylicą, nie? Napis nad łóżkiem. Wyświęcono, tam wyswieszczono, tam, bo ta cyrylicą to może nie czytasz. Był jakiś tekst, tak. Tak. Kiedy budynek został wyświęcony? No tutaj ten budynek, dlaczego nazywa się to chata białoruska? Ponieważ był spod samej granicy białoruskiej, no i mieszkańcy byli wyznania prawosławnego i no, mieli chyba pochodzenie białoruskie bardziej. I zadzwoniono do mnie, że jest taki oryginalny budynek, tylko że jest dziadek, który absolutnie nie chce słyszeć o żadnej sprzedaży tego budynku, tylko żeby go pociąć i spalić. A jego syn był jakimś urzędnikiem i rozumiał, że to jest cenny zabytek i chciał ten dom ocalić. I tego dziadka, tego właściciela, który tam się pewnie wychował, wywiózł do córki jego, czyli do swojej siostry, że pod jakimś tam pretekstem, że ona chce tego i w tym czasie jakby poprosił nas i myśmy to szybko rozebrali i zaczęliśmy tutaj składać łącznie z tym, że piec nawet odtworzył z Dun, czyli osoba, która odtwarza piece z tej samej wioski. No i później po odtworzeniu tego budynku, tego dziadka tutaj przywieźli, nie? Bo dla dziadka wtedy powiedzieli, no, że spalili, że rozebrali, pocięli i tego, nie? I tego dziadka przywieźli i ten dziadek oczywiście popatrzył i miał łzy w oczach, że ten dom ocalał, no. I że to jednak była dobra decyzja, no. Ale jeszcze taki jeden budynek ciekawy, nawet nie wiedziałem, że takie budynki w mojej okolicy są w takiej niedaleko wiosce, takiej zagubionej też wśród lasów. Tam już też w tej wiosce mało kto mieszka. Była u mnie taka praktykantka, dziewczyna młoda i powiedziała, że jej dziadzio czy tam tatu chce taki budynek ma i pytał, czy bym nie chciał go kupić. No i ja tam zajechałem i też to był, no to taki unikat jak tu dla nas, bo też w jeden budynek i było tam część mieszkalna i była stodoła i była obora. Czyli rolnik jakby miał wszystko w jednym budynku i przychodził sobie z domu bezpośrednio do tam, gdzie mieszkały krowy, a dalej miał jakby zapasy siana i słomy, że nie musiał zimą szczególnie wychodzić nigdzie na zewnątrz. Oczywiście no, to były takie czasy, że wody wystarczyło ileś tam beczek zgromadzić w domu, bo wody nie było tam taki z tym, to i jakiś opał i ludzie, no było proste jedzenie i no i tego. I to był właśnie ten budynek. Tu była część mieszkalna, tu była obora,
gdzie mieszkały zwierzęta i tam była stodoła, czyli jakby gdzie było siano. I tak było, że on przechodził jakby z tej części mieszkalnej przez takie drzwi do tych krów i przechodził dalej, brał siano tego i mówił, że w czasie wojny tutaj w tym rejonie dużo takich było osób, które nie wiem, można by ich dziś nazwać, może bandyta to za dużo, a trudno było to określić, tacy. No i zajmowali się tam jakby czy okradaniem, czy tego a oni się, mówi, że udawali, że nikt tu nie mieszka, jak śnieg zawiał, więc tam się zabezpieczali od środka różnymi tam zamkami, kłódkami i byli samowystarczalni i potrafili na przykład w zasadzie miesiąc nie wychodzić z tego domu i wyglądało to jak opuszczone takie siedlisko. Oczywiście mówi, że musieli palić, no to palili w nocy, żeby dymu nie było widać i tak po prostu sobie siedzieli. Nie? Ludzie mogą tam nocować. Tak. Dom Hadziaj to tutaj to był taki bogatszy chłop. Taki rolnik, ale taki troszkę więcej miał, nie? Troszkę więcej niż rolnik. A jest też taki człowiek trochę więcej niż rolnik? No mam taki jeszcze budynek w lesie, mamy tam no taki też do wynajęcia. No i to była szkoła i ja dotarłem do w ogóle kroniki tej szkoły, moje córki dotarły, to niesamowite, piękna rzecz. To warto by było naprawdę tą kronikę poczytać, bo to cała historia w ogóle wsi, nie? Prowadzona ta kronika była przez nauczycielkę miejscową i pisze na przykład: dzisiaj do szkoły przyszło tylko 5 osób, bo ktoś tam powiedział, że reszta pasie krowy i pomaga w polu, nie? Następny tam dzień, że przyszło dzisiaj tam 10 osób, ale tylko 2 osoby miały ołówek, nie? To jest brama. Dla mnie zawsze takie wjazdy bramy to były bardzo ważne, nie? Na początku była inna, była o połowę mniejsza, ale ja szukałem cały czas jakby tej właściwej formy, jak to zrobić. I też korzystając z tej samej książki, wiem o budownictwie drewnianym w dawnej Polsce, natknąłem się na ten wizerunek tej bramy, i to była faktycznie brama do pałacu chyba Czartoryskich na wschodnim Mazowszu. Zrobiliśmy taką makietę, co prawda w oryginalnej tej bramie i jeszcze jedno takie było poziom, tam taki bardzo malutki, nie? Tutaj już żeśmy sobie to darowali. No i ta brama dla mnie to takie symboliczne przejście, jakby z tamtej strony można to zrozumieć, nie? Jakbym ci pokazał, bo to jest coś takiego, bo tu jeszcze jak się te pnącza rozwiną, to będzie bardziej widać, że jesteś takim gdzieś części, gdzie jest karczma, gdzie są taki ludzie, gdzie jest taki tego, a tutaj symbolicznie przechodzisz do innego świata, takiego, znaczy nie mówię w zaświaty, tylko po prostu przechodzisz do świata ziół, świata roślin, a przechodząc właśnie przez tą bramę, nie? Dość często mam wrażenie, że obserwowałem u ludzi, że jak wchodzą na teren ogrodu, to mają inne miny, jak wychodzą, to mają inne miny. Dlatego, że jak poczytają o tym znaczeniu roślin, jakie one kiedyś miały, jakie były niezbędne dla nas i tak dalej, a tak to ktoś, jak sobie wyobrażam, że taki przeciętny człowiek, którego flora za bardzo interesowała wcześniej, no to dla niego coś tam jest zielone, ale barwne, albo pachnie, albo nie pachnie, nie? A jak czyta sobie trochę o tych roślinach, to sobie wyobrażam, że nabiera do tych roślin szacunku większego. I jakby dlatego jak już wraca, to ma inną minę. No, tutaj na górze jest taki pokoik do wynajęcia i też jest, najczęściej ludzie, którzy tam mieszkają, mają piękne widoki, nie? Więc na teren, na cały ogród, więc... Bo to jest ten największy obiekt. To jest największy obiekt i to był tak naprawdę chyba jako 3. budynek zbudowany tutaj. I to, tak powiedziałem, że większość budynków to jest przeniesiona tak 1 do 1, czyli jak rozebrano, to tylko ewentualnie wymieniono jakieś zbyt mocno spróchniałe elementy i zostawiono tak samo. Ale na ten budynek rozebrałem 8 domów.
8 starych wiejskich domów, żeby z tego materiału właśnie starego wykonać ten jeden budynek. Wow. Tam jest chyba 17 czy 18 na górze pokoi, a na dole jest taka duża sala. Generalnie ten budynek nazywamy tutaj budynkiem edukacyjnym, ponieważ robić tak zwane zielone szkoły, wycieczki szkolne i po prostu tutaj uczyć ich troszeczkę przyrody. Wygląda jak taki hotel z XIX wieku, czy coś takiego. Tu dach przykryty jest gątem takim osikowym. No i oczywiście ten budynek stoi tutaj kilkanaście lat, ale już niektóre elementy tego gruntu wymagają naprawy, widać. Kierownikiem tego zespołu, który przykrywał ten dach, był taki pan, który miał 80 kilka lat i on mi mówił: zobaczysz, 30 lat ja ci gwarantuję, nie? Tylko że on sobie zdał sprawę, że raczej nie ma takich cudów, żeby nie przeżył 30 lat, ale ten budynek ma około 15 lat. Te belki, wszystkie te słupki pochodzą z tych i to jest jakby to powiedzieć, to jest pierwsza belka była, na którym dom leży na ziemi, nie? To się nazywa u nas podwalina. I te podwaliny, żeby były trwałe, były robione z reguły, były dębowe. Bo cały dom to mało było tak bogatych ludzi, żeby cały dom zrobić z dębu, ale pierwsza belka, żeby była trwała, to była podwalina. I te dęby są niezwykle trwałe. On może setki lat leżeć i nic się z nim nie dzieje. One są takie twarde jak stal. I one tutaj pełnią rolę właśnie słupów podporowych. A z tych 8 domów, co powiedziałem, w każdym domu są 4 ściany, więc 8, to 32 słupy były, nie? Takie, więc po prostu, minimum 100 lat, niektóre mogą mieć nawet do 200 lat, nie? Jechaliśmy na tej Ciechanowiec i było takie muzeum rolnictwa. Tak. I oni też mają taki stary kościół, ale twój jest starszy? Mój jest z 1711 roku. Nie wiem, z którego roku jest tamten. Różnica jest taka, że ja swój sam rozebrałem i złożyłem bez żadnych dotacji, nie? Aha. Ja nie porównuję, ja tylko mówię, że... Ale ja mówię w tym sensie, że masz nawet taki jeśli dom. bardziej jest skromny, to i tak jest jakby, że to robiłem, moi pracownicy to robili. Tu wystąpił taki efekt przedziwny przy tej składaniu. To było 3-4 pracowników i rozebrali i złożyli dosłownie w 4 miesiące, co jest w ogóle nie... Dorabiając cały dach, dorabiając pod dachem takie gzymsy, to wszystko było zepsute, cała ta ściana była spróchniała, była wymieniana. Znaczy ja to tak tłumaczę, że wystąpiła u nich jakaś taka, nie wiem, bojaźń Boża, coś takiego, że po prostu przy tej pracy nie stali, tylko bardzo się starali. I robili to bardzo, bardzo tak solidnie i szybko, ponieważ często budynek dużo mniejszy robią dłużej. Jak ja przenosiłem ten kościół, to on miał być budynkiem wystawowym. Nie miałby mieć roli sakralnej. To, że taką funkcję pełni, to był, nie wiem czy przypadek, a może niektórzy chcą wierzyć, że tak miało być, a to był, jak myśmy składali ten kościół, ten budynek, bo to on wtedy nie był kościołem jakby, to był tutaj przypadkowo biskup, bo tu strażacy miejscowi zaprosili biskupa na obiad do nas, do karczmy. I on powiedział, że z chęcią by pospacerował ze mną po tym ogrodzie. No i przyszliśmy tutaj, jak tu pracownicy to zostawiali i wtedy by taka rozmowa wynikła, że ja mówię, że to ma być wystawa taka poświęcona naszym tradycjom tutaj lokalnym. I on mówi, on z chęcią, jak zestawił, to wyświęci, czyli jakby, żeby miał rolę sakralną. No i tak się stało. A taką trochę skromniejszą wystawę zrobiliśmy tutaj, nawet możemy wejść. Tu chodziło mi o to, że tu w tym rejonie, to ja się w takich wychowałem warunkach, że tu bardzo takie zwyczaje związane z tymi święconymi roślinami i tak dalej, to były, w każdym domu tak było. Zioła jakby były święcone, w zasadzie 2 razy w ciągu, raz w maju, raz później w sierpniu i później pełniły specjalne role w domu, nie?
Głównie kiedyś to były cele takie lecznicze, ale później to generalnie cele takie ochronne miały dostarczyć te święcone zioła, zapewnić dostatek w domu, jakieś dobre młoty, plony, zgodę, rozpędzić chmury, jak szła burza. No przeróżne rzeczy, a one towarzyszyły w zasadzie, jak mówię, rodziło się dziecko, kąpano w ziołach, a człowiek umierał, dostawał do trumny takie zioła, no, taki specjalny gatunek. No i czy tak od narodzin człowieka do śmierci to te zioła towarzyszyły. No, i tutaj mniej więcej takie, żeby troszeczkę to uzmysłowić ludziom. Ten budynek ma około 150 lat. Nie? Tutaj był, no niedaleko z wioski również, jest przewieziony kilka kilometrów stąd. No i tutaj to właśnie mamy taką wystawę małą, poświęconą właśnie tym zwyczajom związanym z nawiązaniu do przyrody, do ziół, ale takie, które lokalnie są tutaj są katolicy, mieszkają i prawosławni, ale te zwyczaje związane ze święceniem pewnych gatunków ziół, one się w zasadzie przenikają i w zasadzie są tożsame, nie, między prawosławnymi i katolikami. Po prostu widać wyraźnie, że oni jakby wzajemnie podpatrywali sobie te różne zwyczaje i ta symbolika jest podobna, tylko święcone są przy innych okazjach jakby. Otwarte dla wszystkich, nikt tu nie robi żadnej szkody, nie zamykamy tutaj, nie. Ktoś przechodzi bramy, ogrody, to może wszędzie wejść po prostu i tego. Oryginalnie ten kościół stał 8 kilometrów stąd i w sąsiedniej jakby parafii, u nas to się mówi, ale on już nie był kościołem prawie 30 lat, ponieważ zbudowano dużo większy kościół, gdzie ludzie już zaczęli kościć, a tutaj to, co w tym kościele było poprzednio, organy, ołtarz, tak dalej, to wszystko gdzieś rozwożono po innych kościołach. Więc to był już pusty budynek. Ale ta drzwi to jest oryginalny? Tak, to jest oryginalne. Został wymieniony dach, podorabiane takie gzymsy, tam było zniszczone pod dachem, a to moi pracownicy podorabiali z bardzo starych, z tego samego okresu drewna, więc tu nie ma jakby różnicy. No i tutaj akurat tak się dobrze złożyło, że niedaleko tu reperowano inny kościół, gdzieś tam z jakichś funduszy unijnych i oni wyrzucali z tamtego kościoła część belek. Dowiedziałem się o tym, pojechałem, okazało się, że szerokość tych belek jest identyczna jak w tym i one nadawały się doskonale na reperację. Po prostu nie było nawet różnicy i te belki kupiłem w tamtym kościele i po prostu tutaj wykorzystałem do reparacji. Tutaj nawet ciekawe jeszcze chciałem powiedzieć, że te szybki w oknach, w większości może jak się tak dalej odejdzie, to widać, one są oryginalne, są jakby takie lepione palcami, więc można sobie wyobrazić, że to szkło ma ponad 300 lat. Nie wszystkie, ale widać, które są takie pofałdowane, które są oryginalne. Kościół oryginalnie był zbudowany jako cerkiew unicka i do XIX wieku służył jako cerkiew. A myśmy go odtworzyli taki, jaki był pierwotnie, taki jak był w cerkwi. Też okna pewne odsłoniliśmy tak, jak było w cerkwi, także on jest bardziej jakby oryginalnie. W tym kościółku to jest bardzo dużo ślubów, bo pary młode często lubią, żeby takie było to w takich skromnych, takim kościółku, bez jakiegoś przepychu, więc praktycznie latem to mamy tutaj prawie co tydzień ślub. Więc dla ciebie to jest najważniejszy budynek na cały teren? Raczej tak, bo to było zdecydowanie największe takie wyzwanie, największa trudność zdecydowanie tak. Czasami, chociaż ja za bardzo tam w jakieś tam przeznaczenia nie wierzę, ale tak naprawdę z moich znajomych i tak dalej, to wiele osób mówiło, że po co ci się tym zajmować? To w ogóle jest, mnóstwo było takich argumentów, żeby tylko nie zajmować się tym przenoszeniem, a jakby nawet trudno mi zrozumieć, dlaczego ja się uparłem przy tym, żeby to zrobić, ale być może właśnie miało to taki sens, żeby to nadal żyło.